Szanowni Państwo, z okazji pierwszej rocznicy funkcjonowania kanału postanowiłem przygotować dla Państwa test porównawczy popularnych na polskim rynku bitów do wkrętarek. Cały materiał został podzielony na części obejmujące m.in. prezentację niepokazywanych do tej pory na moim kanale bitów oraz przebieg poszczególnych testów. W tym krótkim filmie, który jest pierwszym z cyklu, opowiem krótko o swoich dotychczasowych doświadczeniach, o tym, co zainspirowało mnie do przeprowadzenia testu oraz o tym, jak testy były przeprowadzane. Pokażę też krótki lifehack dla moich wkrętarek. Zapraszam do oglądania. Wielokrotnie pojawia się pytanie majsterkowiczów, jakie bity wybrać. Jest ono coraz powszechniejsze, zwłaszcza odkąd spopularyzowały się zakrętarki udarowe, a wraz z nimi pojawiły się większe wymagania związane z budową bitów, a w odpowiedzi na nie na rynek trafiły tak zwane bity udarowe. Zwykle takie pytania rozpoczynają ożywioną dyskusję, w której jedni wskazują na marketowe rozwiązania, inni proponują osprzęt takich marek jak Milwaukee czy DeWalt, a z kolei inni twierdzą, że nawet amatorowi lepiej zainwestować w Wichę. Na moim kanale wielokrotnie można było zobaczyć testy wiertaroko-wkrętarek i zakrętarek udarowych. We wszystkich z nich używałem zwykłych bitów Parkside z zestawu PBS. Tak wyglądają po wkręceniu kilkudziesięciu wkrętów bity, które wykorzystywałem tylko do wspomnianych recenzji. Jedyne, co do tej pory musiałem ocenić zdecydowanie negatywnie we wspomnianym zestawie Parkside'a, to adapter z blokadą mechaniczną, który się zepsuł i nie blokuje już bitów. Dla porównania, tak wyglądają bity DeWalt i Milwaukee, które wkręcały podobną liczbę wkrętów w trakcie realizacji moich projektów. Widać, że zwykłe bity Parkside nie noszą śladów znacznego zużycia. W dwóch pozostałych przypadkach starła się oczywiście czarna powłoka oksydacyjna, jednak tym akurat aspektem bym się nie przejmował. Widać jednak, zwłaszcza w przypadku bitu PZ DeWalta, że grot uległ delikatnemu zniszczeniu. Jednak każdy z tych bitów wykorzystywany był w różnych wkrętarkach i wkręcał różnej jakości wkręty. W związku z tym takie porównanie nie byłoby do końca uczciwe. Postanowiłem zatem przeprowadzić testy w porównywalnych warunkach, aby spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, które bity są najlepsze i które wybrać. Do porównania wybrałem zarówno bity, z których korzystam na co dzień, jak i te, które zasugerowali mi widzowie. Będą to zatem w grupie marketowych wspomniane zwykłe bity z zestawu Parkside PBS, bity udarowe z zestawu Parkside Performance PBSP, bity udarowe Parkside z zestawu PBSi, bity udarowe Dexter Pro, bity udarowe Erbauer, w grupie osprzętu markowego DeWalt Torsion, Milwaukee Shockwave, Bosch Impact, Makita Impact Gold oraz w tak zwanej grupie Premium Wera Impactor i Wicha Maxtor. Wkręcać będę wiertarką-wkrętarką Ryobi R18 PDBL o deklarowanym maksymalnym momencie obrotowym 60 Nm oraz zakrętarką Ryobi R18 IDBL o deklarowanym maksymalnym chwilowym momencie 270 Nm. W obu przypadkach korzystać będę z akumulatorów 3 Ah nowej generacji. Będzie to też świetna okazja, żeby sprawdzić, jak się one spisują. Test obejmować będzie bity krótkie, około 25 mm, dlatego aby zamocować się do wiertarko-wkrętarki i zakrętarki udarowej użyję adapterów magnetycznych Wicha dla wszystkich przypadków, aby szanse były równe. Wkręcać będę w kantówkę sosnową o grubości 70 mm następujące wkręty. Klimas wkręt-med do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoży drewnianych 4,2×70 z łbem PH2, uniwersalne standard 4,5×60 z łbem PZ2,
oraz SW do drewna 5x70 z UBM T25. Jak widać, bity, mimo że mają ten sam grot, różnią się geometrią, wierzchnią powłoką, a co może niewidoczne, również materiałem, z jakiego są wykonane. Niektóre mają specjalne koszulki kodujące typ grotu, w innych te podstawowe informacje zapisano na chwycie. Różne też są organizery, w których są dostępne komplety tych bitów. O sprzęcie Parkside, DeWalt i Milwaukee miałem już okazję opowiadać na swoim kanale. W najbliższym czasie będę też prezentował pozostałe widoczne tutaj bity. W ramach testów sprawdzę zarówno, jak spisują się nowe bity z nowymi wkrętami, ale także postaram się zweryfikować, jak radzą sobie te bity w miarę wkręcania coraz większej liczby wkrętów. Na koniec jeszcze takie drobne przygotowanie organizacyjne. Moje wkrętarki Ryobi posiadają co prawda z przodu stopki uchwyt na bity, ale dobrze się tam trzymają tylko dłuższe bity i to te tradycyjne. W przypadku udarowych wypada to gorzej, a o krótkich już nie wspomnę. Dlatego, aby ułatwić mi organizację bitów w trakcie testów, firma Bitmag Polska udostępniła mi swoje uchwyty na bity. Problem był tylko taki, że Ryobi nie ma uchwytu na pasek, w miejsce którego można byłoby je zamontować. W takim przypadku Bitmag dodaje pasek taśmy dwustronnej, jednak oba rozwiązania utrudniają przekładanie Bitmaga między narzędziami. W związku z tym postanowiłem spróbować własnego podejścia. Zamiast taśmy dwustronnej użyłem rzepów 3M Command do wieszania obrazu. Ich dodatkową zaletą jest to, że łatwo się je odkleja za pomocą specjalnych skrzydełek. Pozwoli to w razie potrzeby bez śladu usunąć rzep z narzędzi. Rzepy bardzo prosto mocuje się do podłoża. W przypadku metalowego Bitmaga ich rozmiar był prawie idealny. Połączyłem je w parę. Następnie nakleiłem do organizera, docisnąłem a następnie przykleiłem do tyłu zakrętarki. Tę powierzchnię uznałem za najlepszą, choć nie idealną, do zamocowania tego rzepu. Znów docisnąłem, odseparowałem rzepy, jeszcze upewniłem się, że dobrze się przykleiły. Podobnie postąpiłem w przypadku wiertarko-wkrętarki, ale tym razem rzepy trzeba było delikatnie dociąć, bo inaczej wystawałyby spod Bitmaga. Widać, że teraz mogę Bitmagi przekładać między narzędziami dużo szybciej i swobodniej niż w przypadku mocowania na śrubę lub taśmę dwustronną. Na koniec mały test wraz z załadowanym Bitmagiem i to nie najmniejszym osprzętem. Pojedyncze wkręcenie i wykręcenie. Zarówno w przypadku zakrętarki, jak i wiertarko-wkrętarki ten krótki test wypadł pomyślnie. Jak spisuje się to rozwiązanie w dłuższym okresie użytkowania, będzie można się przekonać w kolejnych częściach tego materiału. I zapraszam na kolejną część tego cyklu, w której sprawdzę, jak spisują się nowe bity z nowymi wkrętami. Korzystając z okazji, ponieważ jest to jubileuszowy film, właśnie mija rok od prowadzenia przeze mnie kanału, chciałbym krótko podziękować za ten okres. Dziękuję przede wszystkim mojej żonie za cierpliwość, wsparcie na wielu płaszczyznach i pomoc, w szczególności przygotowanie kilku materiałów z serii Zrób to sam.
Dziękuję również Marcinowi z kanału CCZ, Czas Coś Zrobić, za wspólne realizacje, pomoc, wsparcie, wiele cennych uwag i ciekawych dyskusji. Tomkowi z kanału SWG, Stolarnia w Garażu, za współpracę i cenne uwagi oraz jego żonie za zawsze miłe i krzepiące słowa. Dziękuję kolegom z kanału Milion Pomysłów na Minutę za inspirację i za zaproszenie na szereg spotkań, chociaż jeszcze nie miałem okazji z nich skorzystać. Dziękuję też wszystkim tym, którzy uznali ten kanał za na tyle interesujący, aby go zasubskrybować, a także tym, którym moje materiały nie były obojętne i dzielili się ze mną swoimi spostrzeżeniami w komentarzach oraz łapkami oceniali materiały.